Obiecałem wam, że opowiem wam o dawnych czasach. Rejwy, imprezy różnego rodzaju kręcą się od ładnych paru lat. Żeby wrócić do roku 97, to muszę się cofnąć jeszcze trochę dalej i opowiedzieć wam o płycie, która zupełnie przypadkiem stała się dla mnie jedną z płyt formacyjnych, a tak naprawdę można powiedzieć, że zmieniła moje życie. The wood your love. I'll give you pain. W roku 1990 miałem przerwane studia i pracowałem, to była moja pierwsza praca, w warszawskim biurze Radia Wolna Europa. Moim szefem był bardzo sympatyczny Amerykanin na początku, później zastąpił go Maciej Wierzyński, postać dość chyba znana wśród polskich dziennikarzy. Zdarzało mi się prosić mojego szefa bądź któregoś z kolegów, którzy często wyjeżdżali do Niemiec, czy do Wielkiej Brytanii, czy do Stanów, o przywożenie mi przeróżnych płyt niedostępnych w Polsce, o których czytałem sobie w brytyjskiej prasie, które wzbudzały moją ciekawość. W tym samym 90 roku miałem 20 lat i przeszedłem wszystkie jakby etapy dorastania, czyli Beatlesów, heavy metal, rock progresywny. To się przechodzi trochę jak takie choroby wieku dziecięcego. Może nie do końca, bo zawsze coś z tego wirusa, czy metalu, czy tego prog rocka zostanie, o czym też wam opowiem. W każdym razie byłem już dość wkręcony w muzykę, powiedzmy sobie, niezależną, awangardową, industrialną, a moim wykonawcą numer jeden był zespół Psychic TV. Prowadzony, legendarny, następca kultowego Throbbing Gristle, prowadzony przez Genesisa P-Orridge'a, znanego później jako Genesis Briar P-Orridge, postać już w tej chwili będąca obiektem filmów dokumentalnych, esejów i rozważań nad ich artystyczną drogą. W każdym razie znałem Psychic TV jako zespół, który poruszał się pomiędzy industrialnym hałasem a ulotnymi piosenkami, podszytymi jakimś dziwnym niepokojem, jak na pierwszej płycie Force the Hand of Chance. I poprosiłem któregoś dnia wyjeżdżającego do Anglii mojego kolegę o przywiezienie mi najnowszej płyty Psychic TV, jaką tylko znajdzie. No i przyjechał z czymś takim. Nie były to ani piosenki, nie były to industrialne zgrzyty. Włączyłem tę płytę i pomyślałem sobie, co to jest. Czy to jest jakaś dyskoteka? Wkrótce potem doszła do tego druga płyta, tym razem firmowana przez Jack the Tap. Jack the Tap to był kryptonim projektu P-Orridge'a, który oprócz wszelkich swoich niezliczonych talentów posiadał jeden bardzo ważny talent, mianowicie do dobierania sobie świetnych współpracowników. Te dwie płyty, które jakby zwróciły całkowicie moją uwagę na elektroniczną muzykę taneczną, tak można powiedzieć, wcześniej niż muzyka techno czy house z Detroit czy Chicago. Ja tam właśnie wszedłem przez Wielką Brytanię, te oto płyty Psychic TV. I też w tym 90 roku nastąpił boom, tak zwany Manchester, boom na łączenie muzyki rockowej, powiedzmy sobie, z muzyką taneczną. Wtedy wydali takie bardzo ważne, choć nie pierwsze swoje płyty, The Charlatans, Happy Mondays. W 89, nieco wcześniej, wyszedł debiut Stone Roses.
W 90 roku pierwszą płytę nagrał, może już teraz trochę zapomniany, Adamski. Od kilku lat grał Big Audio Dynamite, który łączył taneczne rytmy ze wszystkim innym. Także w 1989 roku jeden z moich już wtedy ulubionych zespołów, czyli The Residents, wydał na przykład taki singiel z tak zwanymi housey mixes. Też była to muzyka zdecydowanie taneczna i zdecydowanie nieprzystająca do wcześniejszych poszukiwań Residents. And then one day a wealthy customer bought the engine made and took her oh so far away, but old Elijah... Muzyka na tych płytach, choć firmowana przez ekipę znaną z grubsza jako Psychic TV, tutaj powstała głównie za sprawą dwóch świetnych muzyków, inżynierów, programistów, kompozytorów, mianowicie Richarda Norrisa i Freda Gianelli. Richard Norris jest praktycznie współautorem wszystkich utworów tutaj na tym Jack the Tap Acid Tablets Volume 1. Zarówno on, jak i Fred Gianelli mieli też wkład w ten techno acid beat. Freda Gianelli chyba najlepszy, tutaj jeden z najbardziej znanych utworów, czyli Sando Stabman jako Sick Mob, jest tutaj też jednym z highlightów tej płyty, chociaż tak naprawdę na tym techno acid beat trudno wyróżnić jakiś utwór, ponieważ każdy jest oddzielną przygodą. Każdy się składa z mnóstwa sampli, z szalonych rytmów, z sampli pociętych w dość oryginalny sposób, z loopów powycinanych ze wszystkiego od kaznodziejów po kreskówki. It's the Pope at Yankee Stadium. It's lovely. Tell me you paid for that. Richarda Norrisa miałem okazję poznać osobiście, bo 2 razy ściągnąłem go do Warszawy na DJ sety. Świetne, doskonałe. Richard Norris cały czas jest bardzo aktywny, wydaje nowe płyty solowe, a najwięcej o tych czasach można się dowiedzieć z jego książki niedawno wydanej o tytule Strange Things Are Happening. Nie można tutaj być obojętnym wobec faktu, że tytułowy acid, czyli LSD, popularny psychodeliczny narkotyk, był bardzo powszechny zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i też w pierwszej połowie lat 90. tutaj w Polsce. I ta muzyka trafiała dokładnie w potrzeby właśnie takich osób podróżujących, jak to się kiedyś mówiło, za pomocą tego środka wynalezionego przez Alberta Hoffmana w latach 40. Kiedy rozmawiałem z Richardem Norrisem i wypytywałem go o różne szczegóły dotyczące nagrań właśnie tych sesji z Genesisem Pure Regem, mówiłem mu, że słuchając tego wydawało się nam wszystkim, wielu na pewno słuchaczom, że jest to muzyka po prostu zaprojektowana do takiej podróży na kwasie. Na co Richard powiedział, no nie mogło być inaczej, ponieważ właśnie tak za pomocą tego wehikułu wszyscy zgromadzeni w studiu muzycy, niczym Merry Pranksters, właśnie podróżowali. No i efekt tych podróży chciałbym, żeby został z nami na długo. Richard Norris po tym, jak zamieszał w tym właśnie kwasowym kociołku,
założył formację The Grid wspólnie z Dave'em Ballem, zmarłym niedawno, także połową duetu Soft Cell. Nagrali między innymi, to był rok 94, płytę Evolver, która była pełna hitów, które teraz byśmy zakwalifikowali, nie wiem, czy jako trance, czy jako dance, czy jako jeszcze cokolwiek innego. W każdym razie była to muzyka ze zrozumiałych względów wtedy grana na głównie analogowych syntezatorach, choć nie tylko, i pełna przebojów. Nie mam tutaj pod ręką oryginalnych singli The Grid, ale wyciągnąłem taki oto 10-calowy, jednostronny singiel, gdzie jeden z największych przebojów, można tak powiedzieć, The Grid i kultowy hymn Ibizy, czyli Flotation, został zremiksowany przez Prince'a Thomasa z szacunkiem do oryginału i z zdecydowanie dobrym flow. Innym z projektów Norrisa był The Time and Space Machine. Tutaj pod ręką miałem akurat singiel Good Morning. Wydał też szereg albumów, szereg epek z tym projektem. Ma także wciąż aktywny duet Beyond the Wizard's Sleeve z tutaj bardzo popularnym chyba DJ-em Errolem Alkanem. It's the Pope at Yankee Stadium. It's lovely. Tell me you paid for that. Natomiast Fred Gianelli, bardzo niezależny artysta, poszedł mocno w właśnie acid house i znajdziemy go tutaj na takiej płycie, o której w zasadzie można też długo opowiadać. Acid House for All to jest płyta, która wyszła w 1995 roku. Definitive było taką house'ową odnogą wytwórni Plus 8 z Kanady, która przyniosła światu choćby Plasticmana, znanego obecnie pod nazwiskiem Richiego Houghtina. Tutaj Gianelli występuje jako The Cranky Scientist w towarzystwie świetnych artystów amerykańskich, choć nie tylko, jak Woody McBride czy Terry Mullen, wraz z artystami z Europy. Tutaj jest Jochen Papp czy Ian Pooley, artyści, którzy od tych lat 90. będą się regularnie pojawiać na płytach, w DJ-setach. Tak więc zachęcam do zapoznania się z pierwocinami brytyjskiego acid house, Jack the Tap, Techno Acid Beat. Cały materiał nagrany, może nie cały materiał nagrany, ale materiał udostępniony światu z tych sesji pojawił się też na podwójnym kompakcie, który zbierał właśnie te nagrania Jack the Tap, Techno Acid Beat, tak się to nazywało. Bardzo fajny podwójny kompakt. Pozdrawiam osobę, która 25 lat temu ode mnie pożyczyła tę płytę. Do Chicago i Detroit na pewno będziemy jeszcze wracać, a ja na razie zostawiam Was z tym pionierskim, acid house'owym projektem brytyjskim sprzed 40 prawie lat. Do zobaczenia.